Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garage, a dzisiaj będzie wymiana rozrządu. Akurat tutaj pacjentem jest Mitsubishi Eclipse 3G z silnikiem, jak widzicie, 2,4 litra, 16-zaworowy. Rozrząd mamy tutaj, że tak powiem, troszkę skomplikowany, ze względu na to, że mamy tutaj aż dwa paski napędowe zębate. Jeden szeroki odpowiada nam za napęd rozrządu, a z kolei drugi, który znajduje się na dole, pod spodem, napędza nam wałek wyrównoważający. Ale żeby tutaj się za bardzo nie rozgadać, to zabierajmy się do pracy. A na początek podniesiemy sobie samochód i zdejmiemy koło i tutaj tą boczną osłonę od silnika. Osłona zdjęta, co warto wiedzieć o jej demontażu. Mocowana jest na 3 śrubach i kilku klipsach, które po prostu musimy później rozbezpieczyć. Pamiętajcie, że tutaj ta śruba z przodu znajduje się aż tutaj za osłonami. Żeby się do niej dostać, należy zejść od przodu pojazdu i zajrzeć tutaj przez okienko rewizyjne. I jak widzicie, ta śrubka znajduje się dokładnie tutaj, w tym miejscu. Więc jak już mamy osłony pościągane, to zdemontujmy sobie zbiorniczek. Zbiorniczek po prostu wysuwamy do góry. A pod zbiorniczkiem płynu ukazuje nam się poduszka mocująca silnik. Przykręcona jest tutaj 3 śrubami do samego silnika i jedną tutaj centralnie do karoserii. Zanim je odkręcimy jednakże, musimy podeprzeć silnik. Możecie to zrobić na wiele sposobów. Ja tutaj użyłem, jak widzicie, podnośnika hydraulicznego i zaparłem go o śrubę mocującą miskę, więc to jest takie dość pewne miejsce. Ale Wy, jeżeli nie macie takiej możliwości, to możecie podłożyć po prostu kilka klocków pod miskę na dużej powierzchni i po prostu delikatnie opuścić cały samochód, żeby miska się oparła o te klocki. A więc teraz odkręćmy poduszkę. Jak już poduszeczkę mamy zdjętą, to powinniśmy pościągać paski. Ale zanim to zrobimy, najlepiej jest sobie zluzować tutaj te śruby od mocowania koła napędowego pompy wodnej. Następnie luzujemy tutaj śrubę, która blokuje nam alternator i następnie luzujemy napinacz i ściągamy pasek. Natomiast jeżeli chodzi o napęd pompy wspomagania i oczywiście klimatyzację, to tutaj mamy śrubę, która luzuje nam napinacz, a tam w środeczku, postaram się Wam to pokazać, jest tutaj śrubka, która blokuje nam oczywiście ten napinacz. Więc najpierw ją luzujemy, a następnie luzujemy sam napinacz. Paski mam już pościągane, pompę, tak jak mówiłem, też już poluzowałem. Tego drugiego paska nie ściągam, tylko wyciągam sobie go tutaj tak, aby mi po prostu nie przeszkadzał. I teraz możemy zabrać się za kompletne odkręcenie tutaj kółeczka od napędu pompy wody. Kółeczko pasowe z pompy jest zdjęte. To teraz zdejmijmy jeszcze koło pasowe z wału. Ono jest mocowane tutaj na tych 4 śrubach. Odkręcamy je i ściągamy koło. Koło pasowe mamy zdjęte. Ono dość lekko schodzi. Jest tutaj tylko na jednym kołeczku ustalającym. To teraz zabierzmy się za demontaż pokrywy. Zacznijmy ją demontować oczywiście od góry. A więc odkręcamy tutaj raz, 2, 3, 4 śrubki i cała obudowa nam powinna zejść. Górna pokrywa zdjęta, to teraz czas na dolną. Dolna jest mocowana tutaj na tą malutką śrubeczkę. Jedna, tutaj siedzi, jak widzicie, druga. Mamy tutaj, zobaczcie, 3., 4., 5. i 6. I to chyba tutaj będzie na tyle. Jeżeli nie, to Was poinformuję. No i oczywiście zapomniałem o tej jednej sztuce znajdującej się dokładnie pod pompą wody. Po to zdejmowaliśmy te koło pasowe, ponieważ one właśnie wchodzi tutaj na tą śrubawkę. I znajduje się dokładnie tutaj ta śrubka pod pompą. Teraz ustawimy cały rozrząd. A na czym konkretnie ma polegać to ustawienie rozrządu? Jak widzicie, mamy
znaki na obudowie i na kole napędu wałka, rozrządu i te znaki, jak widzicie, muszą być ze sobą zgrane. Ja dodatkowo oczywiście oznaczyłem pasek sobie, żeby przeliczyć zęby i na pewno wszystko założyć tak, jak powinno być, ale mało tego, bo musimy zgrać jeszcze kilka znaków ze sobą jednocześnie. I zobaczcie, jeżeli chodzi o wał korbowy, to mamy tutaj w tym miejscu, jak widzicie, nacięcie. I tu jest również taka strzałeczka, która nam pokazuje dokładne umiejscowienie, w której ma być wał. Następnie mamy tutaj, zobaczcie, kolejny wałek wyrównoważający, który też ma tutaj strzałeczkę i tutaj ma taką wypustkę, jak widzicie, na bloku. I te strzałeczki muszą być ze sobą zgrane. Ale mamy tutaj jeszcze drugi wałek wyrównoważający, który znajduje się w tym miejscu. I zobaczcie, tutaj również mamy nacięcie na obudowie i strzałeczkę. Musimy te wszystkie znaki, jak widzicie, idealnie, równiutko ze sobą zgrać. Wszystko już sobie dokładnie zgraliśmy i poznaczyliśmy. To nadchodzi czas na zdejmowanie paska. A żeby go zdjąć, musimy zluzować tutaj ten oto napinacz. Po zluzowaniu tego napinacza, zobaczcie, pasek staje się zupełnie już luźny i możemy go swobodnie ściągnąć. Zróbcie to bardzo delikatnie, żeby nie pościerać tutaj tych wszystkich naszych oznaczeń. A następnie możemy tutaj odkręcić te dwie śrubki od napinacza automatycznego. Pasek zdjąłem. Jak widzicie, napinacz automatyczny również już jest zdjęty. To teraz odkręćmy sobie tutaj te dwie śruby od mocowania czujnika położenia wału korbowego. Odkręcony, to teraz musimy odkręcić tutaj koło zębate z wału korbowego. No i oczywiście zdjąć tutaj tą blachę od impulsatora czujnika położenia. Jak to zrobić? Można to zrobić na dwa sposoby. Albo odkręcić to kluczem pneumatycznym, albo jak odkręcamy jeszcze koło tutaj pasowe od napędu osprzętu, to prosimy drugą osobę, aby wsiadła do auta, wrzuciła piąty bieg, porządnie wcisnęła hamulec i po prostu luzujemy sobie tutaj tą śrubę. Oczywiście później będziemy mieli troszkę problem, żeby to wszystko ustawić, ale też możemy tutaj się wspomóc za te otwory od mocowania samego koła pasowego od napędów osprzętu. A więc odkręcamy i ściągamy. Koło zębate zdjęte. To teraz możemy oznaczyć sobie dodatkowo ten pasek, aby na pewno mieć pewność właśnie, że wszystko dobrze poskładamy. I jak widzicie, u mnie tu już było znaczone kilkukrotnie. Oznaczę sobie go w tym miejscu i tak samo tam na znaku. Następnie luzujemy tutaj ten napinacz. Napinacz mamy zdjęty wraz oczywiście z paskiem. To jeszcze tutaj od razu należałoby powymieniać uszczelnienia. Podam Wam uszczelnienie wału korbowego, ponieważ mam do niego dostęp i one ma oznaczenie AH2554J i należałoby również wymienić tutaj uszczelnienia, które znajdują się na wałkach wyrównoważających i oczywiście na wałku rozrządu. Niestety, no jak mówiłem, nie mogę Wam podać tych oznaczeń i ich nie pamiętam, nigdzie sobie nie zapisałem, jak je wymieniałem. Teraz jeszcze musimy zdemontować rolkę prowadzącą i oczywiście ten tutaj napinaczyk. Żeby zdemontować rolkę napinającą, to niestety musimy odkręcić całe mocowanie tutaj pompy wspomagania wraz z jej napinaczem. Odkręcamy tutaj raz, dwa, 3 i 4 śrubki, aby zluzować tutaj i odciągnąć całą pompę. Pompka, jak widzicie, odciągnięta. To teraz luzujemy rolkę prowadzącą i ją ściągamy. Roleczka wyciągnięta. To jeszcze odkręćmy sobie napinacz i będziemy mogli to wszystko powoli składać do kupy.
odkręcony, to teraz musimy sprawdzić, czy nie ma przypadkiem luzu tutaj na samym tym ramieniu od napinacza automatycznego, na którym właśnie jest mocowany ten napinacz. Czy tutaj nie ma przypadkiem żadnego wyczuwalnego luzu. Jeżeli będzie tutaj luz, może dojść do sytuacji, że będzie spychało nam pasek. Więc sprawdźcie to sobie dokładnie. Tutaj on nie ma żadnego u mnie luzu, więc możemy z powrotem montować napinacz. Potrzebujemy do tego oczywiście nowego napinacza i wszystkich części. Tutaj po tych numerkach, które spisałem z opakowań, bez problemów przez Google sobie namierzycie wszystkie potrzebne Wam części. A ja zabieram się za montaż. Najpierw przyłapię sobie napinacz, a następnie przykręcę całą tą rolkę prowadzącą. W montażu jeszcze napinacza, to pamiętajcie, że on tym, że tak powiem, prowadzeniem idzie do silnika. Tutaj od zewnątrz mamy dwa otwory, które pozwolą nam napinać pasek przed zwolnieniem napinacza automatycznego. Napinacz mamy już przyłapany. To czas na rolkę prowadzącą. Pamiętajcie, że śrubkę przykręcamy z siłą 35 Nm plus minus 6 N. Rolka prowadząca na miejscu. To czas umieścić tutaj z powrotem pompę od wspomagania. Pamiętajcie, że te wszystkie 4 śrubki dokręcamy z siłą 49 Nm plus minus 5 Nm. Pompa wspomagania wraz z napinaczem dokręcona. To teraz schodzimy na dół. Przenosimy znaki ze starego paska na nowy pasek. U mnie u góry wyszło 31 zębów, u dołu 34. Następnie bierzemy oczywiście nowy napinacz. Zakładamy to wszystko tutaj zgodnie ze znakami. Napinacz z kolei napinamy sobie spokojnie palcem ku górze i dokręcamy go z siłą 19 Nm plus minus te 3 Nm. Ugięcie paska w górnej części palcem ma wynosić od 5 do 7 mm. Wraz z napinaczem mamy już na miejscu i zobaczcie, on tutaj się swobodnie sobie te 5 mm mi ugina. Znaki oczywiście tutaj, jak i na wałeczku wyrównoważającym się zgadzają, więc wszystko jest w porządku. Więc możemy teraz założyć oczywiście blachę od impulsatora i oczywiście na to koło. Śrubę oczywiście smarujemy delikatnie olejem silnikowym i przykręcamy z siłą 162 Nm plus minus 5 N. Śrubkę od koła zębatego mamy przykręconą. To czas na przykręcenie impulsatora. Impulsator przykręcamy z siłą 8,8 Nm plus minus 1 N. Czujnik mamy już dokręcony. To teraz możemy zakładać pasek, ale zanim go założymy, to oczywiście musimy przenieść znowu sobie znaki, policzyć te ząbki. Już teraz tutaj Wam nie powiem, bo ta liczba zębów jest na tyle duża, że nie pamiętam, więc sobie sami musicie to policzyć. No i teraz go po prostu włóżmy na miejsce. No i paseczek mamy na miejscu. Wszystkie znaki nam się ładnie, pięknie zgadzają. To teraz przyszedł czas na najgorsze, czyli musimy zabezpieczyć tutaj napinacz automatyczny. Jak to zrobić? Ja akurat mam od niego starą zawleczkę. Jeżeli Wy nie macie takiej zawleczki, to będziecie musieli tutaj włożyć wiertło. Więc wkładamy to w imadło lub na przykład w prasę hydrauliczną i zabezpieczamy go. Granat mamy zabezpieczony. Pamiętajcie, że przy ściskaniu tego napinacza trzeba to robić bardzo powoli, ze względu na to, że on ma tutaj bardzo duże opory wewnętrzne i trzeba go powolutku ściskać, właśnie zabezpieczyć. Teraz go możemy zamontować. Śruby dokręcamy z siłą 24 Nm plus minus te 3 niutki. Napinacz mamy automatyczny na miejscu. Pamiętajcie, żeby go przypadkiem nie rozbezpieczyć, bo teraz musimy napiąć wstępnie pasek. Musimy użyć naprawdę tutaj dużej siły pomiędzy łapą
od napinacza automatycznego, a samym tutaj tym napinaczem wstępnym. I ten pasek wstępnie napiąć. Prawidłowo powinno się to zrobić w ten sposób, że tutaj w te dwa otworki wkłada się specjalny klucz i specjalnym przyrządem pomiarowym ustala się napięcie tego paska. Ja to robię właśnie w ten sposób, że wkładam po prostu sobie tutaj pomiędzy łapę a ten napinacz klucz. Porządnie to naprawdę napinam, bo ten siłownik automatyczny ma naprawdę bardzo dużą siłę. A śrubę z kolei dokręcamy z siłą 48 Nm. No i zobaczcie, pasek już mamy wstępnie, porządnie naprawdę napięty. I robię to właśnie w ten sposób, że wkładam, zobaczcie sobie, klucz. Wtedy go odchylając, podnoszę do góry cały napinacz, zapierając się o łapę, więc jest też dociśnięty jednocześnie do napinacza automatycznego i wszystko, zobaczcie, się ładnie, pięknie tutaj nam wstępnie napina. Teraz, zanim jeszcze zwolnimy napinacz automatyczny, to obróćmy sobie parę razy silnikiem, aby sprawdzić, czy znaki na pewno się ułożą na swoje miejsca. No i okej, ja pokręciłem sobie silnikiem tyle razy, aby tutaj ten znak od wałka wyrównoważającego, który jest od razu tutaj napędem pompy olejowej, również się zgrał. Nie dzieje się to od razu po 2 obrotach, tylko po kilku cyklach pracy. Więc musicie po prostu poobracać tyle razy, aż wszystkie te znaki Wam się na pewno w 100% wszystkie zgadzają. I wtedy mamy pewność, że wszystko jest na pewno w porządku. U mnie te wszystkie znaki są zgrane. Przy okazji sprawdzamy, czy przypadkiem nam gdzieś ten pasek nie zjeżdża w jedną lub w drugą stronę na którymkolwiek z kół. Ma być idealnie, symetrycznie, tak jak widzicie, idealnie tutaj na środku koła. Z jednej i z drugiej strony delikatnie wystaje zębatka i tak samo jest, nie wiem czy to zobaczycie, na dole, że po prostu pracuje dokładnie na środku zębatki. W tej chwili możemy już zluzować napinacz automatyczny. Jak już mamy wszystko tutaj zmontowane, to już w tym stanie możecie odpalić silnik bez najmniejszych problemów, tylko uważajcie, żeby ten przewód Wam nigdzie tutaj nie dotykał do samego paska i wszystko powinno grać. Jak już mamy to wszystko pomontowane, to zabierzmy się za montaż osłony dolnej. Zakładamy ją i przykręcamy wszystkie śruby na te 8,8 Nm plus minus 1 Nm. No i dolną już osłonę mamy przykręconą, to czas na górną. Tutaj mamy 2 wymiary śrub. Te większe przykręcamy z siłą 14 Nm, natomiast tą mniejszą z siłą 11 Nm. Ta mniejsza idzie tutaj na sam róg. I tutaj jest plus minus w obu przypadkach 1 Nm. Osłony na miejscu. To czas wpasować z powrotem koło pasowe od napędu pompy. Śrubki sobie przyłapujemy i to tak w miarę możliwości porządnie, delikatnie kluczem po prostu dociągamy. A następnie jak już założymy paski, to dociągniemy je z siłą tych 8,8 Nm. Pompy mamy na miejscu. Ręką przytrzymując dokręcamy delikatnie te śruby, żeby już nam się te kółko, że tak powiem, nie ruszało. I przechodzimy z powrotem na dół, aby przykręcić koło pasowe wału korbowego. Pozycjonujemy je oczywiście tutaj tym otworkiem na wystojący tutaj kołek ustalający, a śruby dociskamy z siłą 25 Nm plus minus te 5 N. Koło pasowe mamy na dole już dokręcone. To teraz czas na założenie pasków. Najpierw zakładamy oczywiście od alternatora i od pompy, a następnie z powrotem zakładamy pasek od napędu oczywiście pompy wspomagania i klimatyzacji. Jak wszystkie paski macie na miejscu, to możecie je ponapinać. Ja zawsze reguluję mniej więcej tak, żeby mi się uginały swobodnie od tych 7 do 10 mm i to w zupełności wystarcza, żeby tutaj te paski się nie ślizgały. Pamiętajcie, że najpierw dociągacie
odpowiednią ilość obrotów, żeby naciągnąć pasek, a następnie dokręcacie tutaj tą śrubę blokującą. I tak samo tutaj. Najpierw śruba napinająca, następnie blokująca. Po dokręcaniu śrub blokujących, nawet ja jeszcze robię tak powiedzmy z pół obrotu do obrotu na regulacji w stronę dociągającej, żeby po prostu zablokować wszystkie te śruby i na pewno nic mi się tutaj nie odkręcało. Paski już mamy ponaciągane, to zostaje zamontować poduszkę silnika. Pamiętajcie, żeby najlepiej sobie przykręcić najpierw tą śrubę do karoserii, a następnie pozostałe do mocowania silnika. Teraz jak już macie przyłapane wszystkie śruby, to najpierw dokręcacie te od silnika z siłą 86 Nm, dokręcając wszystkie po kolei równo, żeby się ładnie poduszka ułożyła, a następnie do karoserii z siłą 81 Nm. Jak poduszeczkę dokręciliście, to załóżcie sobie, wsuńcie tutaj ten zbiorniczek wyrównawczy i można zdjąć już go z podnośnika, czy też z podstawek, które tutaj mieliście, i założyć oczywiście tutaj tą boczną osłonę silnika. A co do montażu osłony, to pamiętajcie o tych 3 śrubach i nie zapomnijcie o tej tutaj z samego przodu, żeby ją przykręcić przez tamten otworek, a śruby ja dociągam przynajmniej z siłą tych 18 Nm, a następnie zapinamy wszystkie zdemontowane wcześniej klipsy. Osłona założona, czyli już zostaje założyć koło. Ale czy tylko na pewno koło? Niestety nie. Musimy jeszcze, pamiętajcie, przykręcić te śrubki od koła pasowego, od napędu pompy wody. Pamiętajcie, żeby je dokręcić z siłą 8 i 8 Nm, aczkolwiek będzie to bardzo, bardzo trudne, bo nie dojdziemy tutaj z żadnym kluczem, więc postarajcie się dokręcić to na oko, delikatnie, po prostu podociągać te wszystkie 4 śrubki. A następnie załóżcie koło. Koło pompy dokręciłem, założyłem również koło, więc nie pozostaje nic innego jak cieszyć się dalszą jazdą. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.